próbują zasymulować cały samochód hybrydowy i odpowiedzieć na pytanie, czy przejście z 5W30 na 0W20 lub nawet 0W8 daje realne korzyści paliwowe bez nadmiernego pogorszenia ochrony silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W jednym z poprzednich materiałów analizowaliśmy badanie pokazujące, że nowoczesne oleje o bardzo niskiej lepkości rzeczywiście potrafią ograniczyć straty tarcia i poprawić ekonomikę pracy silnika. Materiał wywołał ogromną dyskusję, bo wielu widzów postawiło wtedy bardzo proste pytanie. Czy producenci stosują coraz rzadsze oleje dlatego, że są lepsze dla silnika, czy dlatego, że pomagają spełnić normy emisji i obniżyć zużycie paliwa? Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej publikacji naukowej, która dotyka dokładnie tego problemu. Tym razem autorzy nie porównują tylko dwóch klas lepkości, poszli znacznie dalej i zestawili ze sobą oleje 5W30, 0W20 oraz ultrarzadki 0W8. Uwaga, w materiale celowo używam potocznych określeń: olej rzadszy i olej gęstszy. Oczywiście z punktu widzenia fizyki mówimy tutaj o różnicach lepkości, a nie gęstości oleju. To uproszczenie zostało zastosowane wyłącznie dla większej czytelności przekazu. Już sam abstrakt zdradza najważniejszy wniosek. Najrzadszy olej zapewnia najlepszą ekonomikę, ale jednocześnie stawia największe wymagania w zakresie ochrony przed zużyciem. I właśnie ten kompromis będzie głównym tematem całego artykułu. A ponieważ przeglądy literatury spotkały się z dużym zainteresowaniem, od czasu do czasu będziemy wspólnie zaglądać do takich publikacji i konfrontować naukowe wyniki z tym, co słyszymy na forach, warsztatach i w codziennych dyskusjach motoryzacyjnych. Zanim autorzy przechodzą do własnych badań, przypominają coś, co od lat przewija się w literaturze naukowej. Obniżanie lepkości oleju jest jedną z najprostszych metod ograniczania strat tarcia w silniku, a tym samym zmniejszania zużycia paliwa. Wcześniejsze prace pokazały, że korzyści są realne i mierzalne, dlatego producenci samochodów konsekwentnie przechodzą od olejów 5W40 i 5W30 do 0W20, 0W16, a nawet 0W8. Autorzy zwracają jednak uwagę, że współczesne hybrydy stawiają olejowi wyjątkowo trudne wymagania. Silnik spalinowy jest wielokrotnie uruchamiany i wyłączany, częściej pracuje w niższych temperaturach i znacznie częściej przechodzi przez stany przejściowe niż klasyczny samochód spalinowy. Z punktu widzenia tribologii oznacza to więcej sytuacji, w których film olejowy musi zapewnić ochronę w szczególnie wymagających warunkach. I tutaj pojawia się główny problem. O ile korzyści związane z ograniczaniem lepkości są dobrze udokumentowane, o tyle znacznie mniej wiadomo o granicy bezpieczeństwa. Jak bardzo można zmniejszyć lepkość oleju, zanim zacznie to wpływać na trwałość silnika? Czy zysk kilku procent w ekonomii paliwowej nie zostanie okupiony szybszym zużyciem panewek, pierścieni czy innych elementów pracujących w warunkach dużych obciążeń? Właśnie dlatego ten artykuł jest interesujący. Autorzy nie pytają już, czy rzadszy olej zmniejsza tarcie, bo to wiemy od lat. Próbują odpowiedzieć na znacznie ciekawsze pytanie, czy korzyści wynikające ze stosowania oleju 0W8 są wystarczająco duże, aby uzasadnić potencjalnie mniejszy margines ochrony silnika. Autorzy nie badali samego oleju na stanowisku laboratoryjnym, ani nie ograniczyli się do symulacji jednego elementu silnika. Zbudowali cyfrowy model całego samochodu hybrydowego. Kierowca, sterowniki, silnik spalinowy, silnik elektryczny, skrzynia biegów, akumulator, układ smarowania, cały pojazd. To jest właśnie główny przekaz pierwszej grafiki. Autorzy połączyli dwa światy: sprawność, rozumiana jako zużycie paliwa, straty tarcia, oraz trwałość obejmująca ochronę przed zużyciem, analizę filmu olejowego oraz analizę warunków smarowania. Czyli oceniano jednocześnie, ile paliwa oszczędzamy oraz jaką cenę może za to zapłacić silnik. Na tej stronie mamy trzy tabele. Co bym tutaj podkreślił, autorzy porównują trzy oleje silnikowe w klasie 5W30, 0W20 oraz 0W8. I zobaczcie, przy 100 stopniach Celsjusza 5W30 ma lepkość około 12,2, 0W20 około 8,2, 0W8 tylko około 5,1. To oznacza, że 0W8 jest ponad 2 razy rzadszy w cudzysłowie od badanego 5W30. To nie jest kosmetyczna zmiana, to zupełnie inny poziom lepkości. I właśnie dlatego autorzy spodziewają się zarówno niższych strat tarcia, jak i potencjalnie większego ryzyka zużycia. Autorzy bardzo uczciwie piszą o ograniczeniach badań trybologicznych, zwracają uwagę, że klasyczne testy laboratoryjne nie potrafią wiernie odtworzyć tego,
Co dzieje się w prawdziwym silniku? Zmienne temperatury, zmienne obciążenia, zmienne prędkości, częste przejścia między różnymi reżimami smarowania. Dlatego stworzyli model całego pojazdu, a nie tylko pojedynczego kontaktu metal-metal. Czyli na tym etapie autorzy pokazują, że nie porównują jedynie 3 olejów, próbują zasymulować cały samochód hybrydowy i odpowiedzieć na pytanie, czy przejście z 5W30 na 0W20 lub nawet 0W8 daje realne korzyści paliwowe bez nadmiernego pogorszenia ochrony silnika. Dalej mamy rysunek drugi, lepkość przy różnych szybkościach ścinania. To też jest bardzo ważny wykres. Widzimy, że olej B, czyli 5W30 jest najgęstszy, olej A 0W20 jest pośrodku, olej C 0W8 jest najrzadszy, ale ważniejsze jest coś innego. Autorzy pokazują, że zarówno 5W30 jak i 0W20 mocno chudną w cudzysłowie przy wzroście szybkości ścinania, natomiast 0W8 zachowuje się niemal jak płyn newtonowski i zmienia lepkość znacznie słabiej. To oznacza, że 0W8 jest nie tylko rzadszy, ale również bardziej stabilny przy ekstremalnych warunkach pracy. To może mieć znaczenie np. w szczelinach panewek czy pomiędzy pierścieniem a cylindrem. Kolejny mamy rysunek 3, pojemność cieplna. To jest wykres, który też zasługuje na komentarz. Autorzy mierzą, ile energii cieplnej jest w stanie pochłonąć olej. W praktyce im wyższa wartość, tym łatwiej olej odbiera ciepło od elementów silnika. Najlepiej wypada tutaj 0W8, różnice nie są gigantyczne, ale są systematyczne w całym zakresie temperatur. To sugeruje, że przewaga 0W8 nie musi wynikać wyłącznie z niższego tarcia, ale częściowo również z nieco lepszych właściwości termicznych. Jest jeszcze jeden fragment, który bardzo mi się w tym artykule podoba. Autorzy uczciwie przyznają, że w laboratorium można bardzo dokładnie zmierzyć tarcie, zużycie czy właściwości oleju, ale rzeczywisty silnik pracuje w znacznie bardziej skomplikowanych warunkach. Zmieniają się obroty, obciążenia, temperatury, a w przypadku hybrydy dodatkowo dochodzą częste rozruchy i wyłączenie jednostki spalinowej. I to jest podejście bardzo bliskie temu, co staramy się robić na R2D. Uwzględniamy ocenę danego oleju w kontekście rzeczywistych warunków użytkowania. Tutaj zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo pojawiają się pierwsze twarde dane. Rysunek 4, współczynnik tarcia. To jest pierwszy moment, w którym 0W8 zaczyna pokazywać swoją przewagę nie tylko na papierze. Przy wszystkich badanych temperaturach 0W20 ma najwyższy współczynnik tarcia, 5W30 jest pośrodku, 0W8 ma najniższy współczynnik tarcia. Co ważne, ten układ praktycznie nie zmienia się wraz z temperaturą. Innymi słowy, najrzadszy olej konsekwentnie generował najmniejsze opory tarcia w badaniach laboratoryjnych. Kolejno w tabeli numer 4 mamy info na temat wybranego samochodu. Autorzy wybrali popularnego crossovera segmentu B, Renault Captur HEV, silnik 1.0 turbo, układ hybrydowy, współczesna konstrukcja nastawiona na niskie emisje, czyli samochód bardzo bliski temu, co dziś trafia do kierowców. To zwiększa praktyczną wartość całego badania. Autorzy nie ograniczyli się do jednego testu homologacyjnego, mamy tutaj 4 cykle jazdy. Zastosowali WLTC oraz 3 własne profile jazdy oparte na rzeczywistych danych telemetrycznych z hiszpańskich dróg, czyli nie tylko laboratorium, nie tylko homologacja, ale również próba odwzorowania normalnej eksploatacji. I znowu, to jest bardzo bliskie temu, o czym często rozmawiamy na R2D. Koniecznie trzeba uwzględnić, że samochód jeździ po mieście, po drogach lokalnych, po autostradzie, pod górę, z różnym obciążeniem. Autorzy próbują uchwycić właśnie tę zmienność. Na rysunku numer 6 widać stanowisko badawcze, natomiast na rysunku numer 7 punkty pracy silnika. Wybrali 36 punktów pracy, różne obroty, różne momenty obrotowe, 2 temperatury cieczy chłodzącej 60 stopni Celsjusza i 90 stopni Celsjusza. Dopiero na podstawie tych danych budowali mapy zużycia paliwa dla poszczególnych olejów. W kontekście wyników, które za chwilę, bardzo ważne miejsce, 2 tryby pracy. Autorzy analizują Full ICE Mode, samochód jedzie wyłącznie na silniku spalinowym, Full Hybrid Mode, samochód pracuje jak prawdziwa hybryda z udziałem napędu elektrycznego. I to właśnie ten drugi wariant będzie najciekawszy, bo cały artykuł dotyczy przecież specyficznych warunków pracy HEV. Rysunek 8, cykl A, to jest pierwszy moment, kiedy autorzy pokazują, jak wygląda rzeczywista praca hybrydy podczas jednego z analizowanych cykli. Na wykresie są 3 rzeczy: prędkość pojazdu, niebieski, moment pracy silnika spalinowego na czerwono, poziom naładowania akumulatora SOC, kolor zielony. Najważniejsza obserwacja: silnik spalinowy nie pracuje cały czas,
Przez znaczną część cyklu samochód korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorze, a jednostka spalinowa jest uruchamiana tylko wtedy, gdy system uzna to za potrzebne. To dobrze pokazuje, dlaczego klasyczne podejście do oceny oleju może być niewystarczające. W hybrydzie olej musi radzić sobie z wielokrotnymi rozruchami, zmianami obciążenia i częstym przechodzeniem między pracą a postojem silnika. Drugi cykl wygląda podobnie, ale charakter pracy jest wyraźnie inny. Widać dłuższe okresy jazdy przy wyższych prędkościach, częstsze uruchamianie silnika pod koniec cyklu, nieco inny przebieg rozładowania akumulatora. I tutaj właśnie mamy uzasadnienie, dlaczego autorzy wykorzystują kilka różnych profili jazdy, chcą sprawdzić, czy uzyskane wyniki powtarzają się przy różnych obciążeniach układu napędowego. W tabeli numer 7 znajdziemy listę metod użytych do kontroli stanu oleju po testach. Autorzy wykorzystali FTIR do oceny degradacji chemicznej oleju, czyli technika, która towarzyszy nam w regularnych testach na kanale R2D, oraz ICP do pomiaru zawartości metali zużyciowych. To właśnie te badania później pokażą, czy poprawa sprawności nie odbywa się kosztem większego zużycia elementów silnika. Rysunki od 10 do 13, tutaj zaczyna się pierwszy twardy wynik. Są to mapy jednostkowego zużycia paliwa silnika BS-FC. Autorzy pokazują 0W20 przy 60 stopniach Celsjusza, 0W20 przy 90 stopniach, 5W30 przy 60 oraz 5W30 przy 90 stopniach Celsjusza. Najważniejszy wniosek: praktycznie w całym zakresie pracy silnika olej 0W20 pozwala uzyskać nieco niższe zużycie paliwa niż 5W30. Nie są to ogromne różnice, ale są widoczne i powtarzalne. To właśnie te mapy stanowią później podstawę do obliczeń dla całego samochodu. Kolejno tabela 8 i rysunek 14. Tutaj autorzy przechodzą od map silnika do wyniku, który interesuje kierowcę najbardziej. W cyklu A 0W20 2002 g paliwa, 5W30 2034 g, cykl B 0W20 2012 g, 5W30 2049, różnica wynosi około 1,6% w cyklu A, 1,8% w cyklu B i to jest bardzo ważny moment artykułu, bo pokazuje, że korzyści paliwowe zastosowania rzadszego oleju są realne, ale nie są spektakularne. Nie mówimy o 10 czy 15%, mówimy o około 2%, ale właśnie o takie wartości producenci walczą dziś przy każdej kolejnej generacji silników. Na tym etapie autorzy poświęcają kilka stron na pokazanie, w jaki sposób zbudowano model hybrydy Renault e-Tech i zweryfikowano jego działanie. Dla nas najważniejsze jest to, że oba oleje pracowały w bardzo podobnych warunkach temperaturowych, a wcześniejsze różnice w zużyciu paliwa nie wynikają z przypadku. Teraz autorzy mogą przejść do pytania, które interesuje nas najbardziej: czy oszczędność paliwa osiągnięta dzięki niższej lepkości nie odbywa się kosztem trwałości silnika. Autorzy odwzorowali rzeczywistą architekturę napędu Renault e-Tech, uwzględniając zarówno silnik spalinowy, dwa silniki elektryczne, jak i charakterystyczną wielotrybową skrzynię biegów. I tutaj mamy rysunek numer 20, bardzo ciekawy algorytm pracy hybrydy. Pokazuje, dlaczego olej w hybrydzie ma trudniejsze życie niż w klasycznym samochodzie. Silnik uruchamia się, wyłącza, przechodzi między trybem IV i HEV, pracuje w różnych punktach obciążenia, bierze udział w odzysku energii, czyli dokładnie to, o czym autorzy pisali na początku artykułu. Na stronie numer 13 pojawia się dość ciekawa informacja, zdanie z którego wynika, że panewki odpowiadają za około 30 do 50% całkowitych strat tarcia w silniku. To tłumaczy, dlaczego autorzy tak dużo uwagi poświęcają właśnie panewkom, filmowi olejowemu, lepkości, warunkom smarowania. To właśnie w tych obszarach później będą szukać korzyści i zagrożeń związanych z olejami o niższej lepkości. Druga ważna rzecz do podkreślenia z tego obszaru: autorzy rozebrali rzeczywisty silnik Renault H5D A470, zmierzyli geometrię elementów, chropowatość powierzchni, parametry panewek, parametry tłoków i pierścieni. Czyli model nie został zbudowany wyłącznie na założeniach teoretycznych, wykorzystano pomiary rzeczywistych komponentów silnika, aby możliwie wiernie odwzorować warunki pracy układu smarowania. I tak dochodzimy do sekcji z wynikami. Zanim autorzy zaczynają porównywać poszczególne oleje, wykonują weryfikację modelu, innymi słowy sprawdzają, czy cyfrowy bliźniak silnika i układu smarowania rzeczywiście zachowuje się podobnie do rzeczywistego silnika. Do walidacji wykorzystano dane eksperymentalne oraz wyniki dostępne w literaturze dla silników o zbliżonej konstrukcji. Autorzy podkreślają, że głównie chodzi o zgodność trendów i zależności obserwowanych podczas eksploatacji, a nie o idealne odwzorowanie każdego punktu pracy.
W tej części pojawia się parametr FMEP, czyli średnie ciśnienie odpowiadające stratom tarcia w silniku. Mówiąc prościej, im niższy ten parametr, w sensie jego wartość, tym mniej energii silnik traci na pokonywanie własnych oporów mechanicznych. To właśnie ten parametr będzie później bezpośrednio wpływał na zużycie paliwa. Autorzy pokazują, że wyniki modelu dla oleju referencyjnego 5W30 bardzo dobrze pokrywają się z danymi eksperymentalnymi. Podobną zgodność uzyskano dla 0W20 i 0W8 przy wyższych prędkościach obrotowych. Co ciekawe, przy niższych obrotach różnice stają się większe. Autorzy tłumaczą to przejściem do smarowania mieszanego, gdzie rola samej lepkości maleje, a coraz większe znaczenie mają właściwości powierzchni współpracujących elementów i dodatki uszlachetniające zawarte w oleju. Następnie autorzy sprawdzają, czy poprawnie działa model całego pojazdu. Porównują temperaturę oleju, stan naładowania akumulatora, zużycie paliwa, momenty uruchamiania silnika spalinowego i tutaj zgodność okazuje się bardzo dobra. Dla obu rzeczywistych cykli jazdy model poprawnie odtwarza momenty załączania silnika spalinowego, przebieg temperatury oleju, zmiany stanu naładowania akumulatora. Różnice końcowe są niewielkie, co daje autorom podstawę do wykorzystania modelu w dalszych analizach. Na tym etapie autorzy pokazują, że model został zweryfikowany zarówno względem danych eksperymentalnych z hamowni, jak i względem rzeczywistego zachowania samochodu hybrydowego podczas jazdy. Dopiero po takiej walidacji przechodzą do najważniejszego pytania, czy zastosowanie oleju o jeszcze niższej lepkości 0W8 przyniesie realne korzyści energetyczne i czy nie odbędzie się to kosztem ochrony elementów silnika. Zanim odpowiedź na to pytanie, to jeszcze do podkreślenia są te rysunki, gdzie pracuje silnik. Tutaj autorzy pokazują mapy pracy silnika w różnych cyklach jazdy. Najważniejsze, silnik często działa w określonych, w cudzysłowie, wyspach obciążeń, a potem się wyłącza, czyli nie jak klasyczne auto spalinowe, to już wcześniej było mówione, teraz tylko dorzucamy ciekawą grafikę. Zaczynamy sekcję z konkretnymi wnioskami. Rysunek 29, temperatura i lepkość w czasie jazdy. Widać, że wraz ze wzrostem temperatury lepkość dynamiczna spada, 5W30 startuje jako najgęstszy, 0W20 jest pośrodku, 0W8 najrzadszy, 0W8 daje najmniejsze opory, ale jednocześnie od początku ma najmniejszy margines grubości filmu olejowego. Czyli sprawność rośnie, ale zabezpieczenie powierzchni może być słabsze. Rysunek numer 30, straty energii na tarcie. Tutaj widać główną zaletę 0W8. W większości cykli olej C, czyli 0W8, generuje najniższe straty tarcia. Jaki wniosek dla nas? Pod względem sprawności 0W8 faktycznie wygrywa. To nie jest marketing, model pokazuje realną redukcję strat mechanicznych. Ale w cyklu wysokiego obciążenia przewaga się zmniejsza, to już pierwszy sygnał ostrzegawczy. Dalej mamy tabelę numer 13 i rysunek numer 31, spalanie. To najprostszy wynik dla nas, ponieważ są to konkrety na temat zużycia paliwa. Porównano 3 oleje w 4 różnych scenariuszach jazdy, 2 rzeczywistych cyklach drogowych SRRD A i B, standardowym teście WLTC oraz bardzo wymagającym cyklu wysokiego obciążenia SRRD HD. W 3 pierwszych przypadkach najlepszy wynik uzyskał olej 0W8, który zapewnił najniższe zużycie paliwa. W najbardziej obciążającym cyklu SRRD HD jego przewaga praktycznie zanika i wynik jest bardzo zbliżony do 0W20. Czyli 0W8 rzeczywiście poprawia sprawność i pozwala ograniczyć spalanie, ale korzyści są stosunkowo niewielkie, rzędu kilku procent, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu. Rysunki 32 i 33 soft, czyli bezpieczeństwo filmu olejowego. Tu zaczyna się kluczowa część. Soft pokazuje, czy film olejowy bezpiecznie oddziela powierzchnię. Na wykresach dla panewek i zespołu tłok pierścienie widać, że 0W8 najczęściej ma najniższe wartości soft, czyli ma cieńszy film olejowy i częściej zbliża się do warunków smarowania mieszanego. Co to będzie oznaczało w praktyce? 0W8 oszczędza paliwo, ale daje mniejszy bufor bezpieczeństwa między metalowymi powierzchniami. Ten artykuł dobrze pokazuje cały kompromis. 0W8 faktycznie zmniejsza tarcie i daje najniższe zużycie paliwa, ale jednocześnie pracuje z cieńszym filmem olejowym i mniejszym marginesem ochrony. Dlatego nie jest to dowód, że każdy powinien przejść na 0W8. To raczej dowód, że producenci mogą stosować takie oleje tylko wtedy, gdy cały silnik został pod nie zaprojektowany. Podsumowując, odpowiedzmy sobie na pytanie, które przewijało się przez całe badanie. Czy ultra rzadki olej 0W8 rzeczywiście pozwala ograniczyć zużycie paliwa? Tutaj jednoznaczna odpowiedź tak. Czy robi to skuteczniej niż 0W20 i 5W30? Również tak.
We wszystkich analizowanych cyklach jazdy olej 0W8 zapewniał najniższe straty tarcia i najniższe zużycie paliwa. Nie są to ogromne różnice, ale są konsekwentne i powtarzalne. Z punktu widzenia sprawności układu napędowego 0W8 okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem spośród badanych olejów. Teraz druga część historii. Wraz ze spadkiem lepkości maleje grubość filmu olejowego oddzielającego współpracujące powierzchnie. Coraz częściej pojawiają się warunki smarowania mieszanego, a więc sytuacje, w których mikronierówności metalu zaczynają zbliżać się do siebie i częściowo kontaktować. Nie oznacza to jeszcze awarii silnika, też nie możemy powiedzieć, że 0W8 jest niebezpieczny, natomiast mamy przesłanki, żeby powiedzieć, że margines bezpieczeństwa staje się mniejszy i to będzie chyba najważniejszy wniosek całego artykułu. Autorzy nie znaleźli dowodów na to, że 0W8 powoduje przyspieszone zużycie silnika, nie znaleźli też podstaw, by stwierdzić, że zapewnia taki sam poziom ochrony jak oleje o wyższej lepkości. To raczej dowód na to, że nowoczesny silnik zaprojektowany od początku pod 0W8 może pracować efektywnie i bezpiecznie. Kluczowe założenie tylko wtedy, gdy cały układ został dostosowany do takiej lepkości. Co więc wynika z tego badania w praktyce? Jeżeli producent przewiduje stosowanie oleju 0W8 i taki olej znajduje się w specyfikacji silnika, nie ma powodów, aby się go obawiać. Współczesne jednostki projektowane pod ultra niskie lepkości są konstruowane z uwzględnieniem cieńszego filmu olejowego, odpowiednich materiałów, powłok ochronnych i pakietów dodatków przeciwzużyciowych. Jeżeli jednak producent zaleca 0W20, 5W30 lub inną wyższą lepkość, nie należy zakładać, że przejście na 0W8 automatycznie przyniesie korzyści. Ten artykuł nie daje podstaw do takich wniosków. Wręcz przeciwnie, autorzy pokazują, że choć 0W8 rzeczywiście zmniejsza straty tarcia i pozwala nieznacznie obniżyć zużycie paliwa, to jednocześnie pracuje z mniejszym marginesem bezpieczeństwa smarowania, dlatego nie jest to olej uniwersalnie lepszy, lecz olej wymagający silnika zaprojektowanego specjalnie pod tak niską lepkość. Krótko mówiąc, jeśli producent przewidział 0W8, stosujemy 0W8. Jeśli przewidział 0W20 lub 5W30, nie szukamy oszczędności na siłę, schodząc jeszcze niżej z lepkością. Zysk w spalaniu będzie niewielki, a ryzyko wyjścia poza założenia konstrukcyjne silnika po prostu nie jest tego warte. Na koniec chciałbym podziękować autorom tej publikacji. Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się ze wszystkimi wnioskami, czy nie, trzeba docenić ogrom pracy włożonej w przygotowanie takiego badania, rozebranie rzeczywistego silnika, wykonanie pomiarów jego elementów, budowa i walidacja modelu całego układu napędowego oraz analiza wielu scenariuszy pracy to przedsięwzięcie wymagające ogromnej wiedzy, czasu i środków. Dzięki takim publikacjom możemy rozmawiać o olejach na podstawie danych i wyników badań, a nie wyłącznie opinii czy internetowych dyskusji. I teraz już tak dosłownie na sam koniec, jestem ciekaw Waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach, czy taki format analizy publikacji naukowych Wam się podoba i czy chcielibyście częściej oglądać materiały oparte na rzeczywistych badaniach. Jestem też bardzo ciekaw Waszych doświadczeń praktycznych. Być może są wśród widzów mechanicy, którzy od lat pracują przy nowoczesnych silnikach i widzą powtarzające się problemy lub przeciwnie, nie obserwują żadnych negatywnych skutków stosowania olejów o bardzo niskiej lepkości. Może są też właściciele samochodów, którzy przeszli z jednej klasy lepkości na inną, niezależnie od kierunku tej zmiany i zauważyli różnice w pracy silnika, zużyciu paliwa, kulturze pracy czy poborze oleju. Żaden pojedynczy artykuł nie odpowie na wszystkie pytania, natomiast połączenie wyników badań naukowych z doświadczeniami osób, które na co dzień serwisują i eksploatują samochody, może pomóc nam znacznie lepiej zrozumieć temat nowoczesnych olejów silnikowych. Zapraszam do dyskusji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!